A w dzisiejszym odcinku, krok po kroku w formie poradnika, przerobimy ten okropnie i nudnie wyglądający dom kamieniarza w Minecraft w kozacki, średniowieczny, pełen detali zakład kamieniarski z dźwigiem z prawdziwego zdarzenia, który mogliście zobaczyć na odcinku, w którym przerabiałem całą wioskę na survivalu. I jako że prosiliście o poradniki do tych budynków, to zaczynajmy. Teraz na ekranie wyświetlają Wam się wymiary potrzebne do zbudowania dokładnie tego budynku, który będziemy robili na odcinku i na spokojnie zróbcie sobie zdjęcie i wróćcie do tego w momencie, gdy skończymy budować, bo ten budynek jest naprawdę złożony i będzie bardzo łatwo się pomylić, więc lepiej, żebyście oszczędzili sobie nerwów. Teraz z kolei wyświetlają Wam się materiały potrzebne do zbudowania tego obiektu i ponownie jak z wymiarami, na spokojnie, nie uciekną, wrócicie sobie tutaj jak skończymy budować, żeby po prostu nie popełniać błędów i zaoszczędzić dzięki temu dużo więcej czasu. Pamiętajcie również, że jeżeli macie wykupionego wspierającego za 15 zł lub więcej, to w zakładce społeczność czeka na Was taki oto schematik, gdzie krok po kroku będziecie mogli sami sobie bez tego odcinka zbudować wszystko, co jest potrzebne do zbudowania tego obiektu, łącznie z tymi dokładnymi tutaj dekoracjami, bo ich raczej nie będziemy robili, szczególnie, że na posąg był osobny odcinek. A dla reszty przechodzimy do budowania domu z dźwigiem. Zaczynając od początku, to tutaj mamy to nasze wejście i teraz tak, od wewnętrznej strony robimy sobie tutaj raz, dwa, trzy, tutaj raz, dwa, trzy i tutaj raz, dwa, trzy. Po drugiej stronie robimy raz, dwa, trzy odstępu i robimy raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy i tutaj ponownie raz, dwa, trzy. Teraz z kolei, aby przejść do całej reszty budowy, no to musimy wiedzieć, że tu będą schodki. Także tu ja sobie zrobię taki blok pomocniczy, który pozwoli mi zrobić schodki. Schodki od razu będę sobie tutaj trochę urozmaicał, żeby to ładniej wyglądało. Was do tego też zachęcam. Tutaj z kolei od tej strony robimy tak o. To już zależy od Was, w jaki sposób to zrobicie. Ja na przykład zrobiłem tak, że pierw zrobiłem w ten sposób coś takiego, później sobie to trochę tam poniszczyłem w różny sposób, ustawiając różne tutaj bloki, żeby to nie wyglądało tak, wiecie, monotonnie i nudnie, czyli zrobiłem to na przykład sobie w taki właśnie gdzieś tam sposób, o, coś takiego powiedzmy i dopiero znowu sobie zrobiłem drugi poziom w taki oto sposób, z tej strony i z tej strony i to też również sobie będę w podobny sposób dekorował, także do tego sobie zaraz przejdziemy. Ok, no i tutaj robimy ponownie coś takiego, że tu możemy sobie podmienić na ten blok, tutaj na ten, tak wiecie, żeby to się trochę wyróżniało, żeby to nie było tak, że tutaj macie taki blok i tutaj zaraz postawicie dokładnie taki sam, tak żeby to tak trochę na przemian było. No to już od Was zależy, tam sami najlepiej to widzicie, ja to tak trochę na ślepo robię. Po prostu tak na wyczucie czysto. O, i mamy coś takiego. Tutaj z kolei od wewnętrznej strony stawiam sobie coś takiego i tutaj coś takiego, żeby to nam ładnie wyglądało. Teraz skoro to mamy, no to tutaj możemy sobie dodać jakieś tam klapy, tutaj od wewnątrz też. Ciach. No tutaj z tej strony akurat bym nie dodawał, no bo tu zaraz będzie kolejny filar, więc do tego sobie wrócimy. Tutaj oczywiście ja sobie zrobiłem w ogóle coś takiego, że zrobiłem w taki sposób. Możecie, nie musicie. Oczywiście z tej strony również możecie zrobić coś takiego, jeżeli chcecie, żeby to ładniej wyglądało. Jeżeli nie, to nie. Tutaj z tej strony oczywiście również zrobię coś takiego. No i tu ponownie mogę, ale nie muszę, no bo tu będzie zaraz szedł kolejny słup, więc dlatego tego nie zmieniam. Jeżeli chodzi tutaj o ramkę, no to tą ramkę tutaj sobie robię w taki sposób i tutaj również robię sobie to w taki sposób, żeby to było takie, wiecie, no już w kamieniarskim stylu powiedzmy. Jeżeli chodzi z kolei o podłogę, tu oczywiście możecie sobie dodać oświetlenie, do czego zachęcam. Ja nie będę go teraz tutaj dodawał, ale po prostu, żeby Wam się tutaj żaden pająk nie zespawnował, to możecie zrobić coś takiego. No i tu oczywiście ja sobie daję na przykład z tego elementu dokładnie podłogę. Ok, żeby po prostu zaoszczędzić na materiałach, nie? Żeby te materiały już mi nie będą potrzebne. Tu z kolei mogę już sobie podmienić na deski i mam coś takiego. Zostało to zaprojektowane w taki sposób z uwagi na to, że w oryginalnym projekcie ja tutaj miałem górę i ta góra po prostu była wchodziła mi naturalnie w to drewno, więc nie musiałem tego robić. Jeżeli chcecie to zrobić inaczej, no to możecie zrobić to dokładnie tak samo jak jest tutaj. Od tej strony możecie tutaj zrobić, albo zrobić to całkowicie z drewna, ze schodków drewnianych i też będzie jak najbardziej git. Na końcu oczywiście, jeżeli chodzi o barierkę po tej stronie, to barierkę po tej stronie robiłem w taki sposób, żeby to też tak już było kompozycyjnie, pasowało do tego i nie było jednocześnie z drugiej strony takie samo, nie? Jeśli chodzi o jeszcze jakieś detale, no to tutaj możemy dodać jedną klapę, tutaj drugą, tutaj jeszcze możemy dodać coś takiego i będzie jak najbardziej spoko. Tu możemy nawet zrobić coś takiego, bo tu będzie szedł trochę wyżej ten słup, także
bez problemu możemy coś takiego tutaj wykonać. To podejście mamy już w pełni zrobione. Pozwolicie, że tutaj nie będę, bo dobra, już zrobię. Niech wam będzie coś takiego, że mamy tutaj całe to podejście, nie? No bo wyżej stoi. Ok. Idąc dalej, zrobimy sobie fundament pod nasz dom i żeby zrobić fundament pod nasz dom, to tu możemy zrobić od razu, dobra, też zróbmy na 3. Fundament co prawda będzie na 2, ale zróbmy sobie na 3. I teraz tak, jeżeli chodzi o fundament, no to ja to zrobiłem tak, że tutaj zrobiłem w ten sposób. Ciach, no i tu oczywiście zniszczę sobie to, pozwolicie, żeby sobie postawić po prostu do góry nogami. O, ciach, ciach i tu z tej strony też bym musiał to sobie zniszczyć, żeby postawić sobie w ten sposób. Dobra, to mogę sobie z powrotem naprawić elegancko. Ciach, to mi już nie będzie potrzebne, to mogę sobie zrobić w ten sposób. Dobra, i teraz tak dookoła również zrobiłem sobie dokładnie w ten sam sposób, żeby to dobrze wyglądało, było to spójne. Czyli tutaj dookoła po prostu robimy odwrócone schodki i tego już w żaden sposób tutaj nie gradientowałem, nie teksturowałem, jak zwał, tak zwał, bo stwierdziłem, że to jest bez sensu. To drewno tu najbardziej dobrze będzie się po prostu komponowało, szczególnie, że i tak tam wyżej będziemy sobie kombinowali z różnymi gradientami i tak dalej, i teksturowaniem ogólnie, więc myślę, że nie ma potrzeby tutaj tego robić już. Tutaj oczywiście, i właśnie dlatego tutaj nie stawiałem tego, widzicie, tu możemy chyba sobie postawić, jeżeli się nie mylę. Ok, tu z tyłu sobie zrobiłem od razu też parapet na 3, żeby to wyglądało. Natomiast jeżeli chodzi o wnętrze, no to tutaj wykorzystałem już normalnie deski, żeby tego miejsca trochę więcej było zagospodarowanego, żeby tam nie było tego półbloku, bo to zmniejsza chyba troszeczkę szansę na to, że się zespawnują pająki. No i tak naprawdę podstawę naszą mamy zrobioną i możemy w końcu przejść do budowy naszego domu. Jeżeli o sam domek chodzi, to tak, drodzy widzowie. Na początku ja sobie zrobię zarys i cały zarys oczywiście pierw zrobimy sobie z bloku tego, który mam w ręku, czyli z cegieł stone'owych. Następnie sobie to będziemy przerabiali, ok? Czyli tutaj robimy sobie na początek 3 w taki sposób. Tu oczywiście podnosimy sobie, jeżeli stoimy tutaj, to te belki podnosimy na wysokość 4, licząc odtąd, czyli mamy raz, 2, 3, 4, odtąd liczę raz, 2, 3, 4. Te belki możemy sobie podnieść od razu na wysokość 4, bo to nam nie będzie potrzebne, ok. Tu robimy sobie tak, tu robimy sobie tak, tu na środku powinniśmy zrobić tak, żeby było 3 mniej więcej. Zróbmy 2, 2, no wychodzi 4, to 3 nam tu nie wyjdzie. Dobra. To nic, to robimy po prostu w taki sposób, że 2 z tej, 4 po środku. Widocznie źle policzyłem po prostu tak na oko, jak patrzyłem. Ale to się będzie wszystko zgadzało, jeżeli sobie tutaj zrobimy w taki sposób. Elegancko mamy to zrobione. No i tu oczywiście na środku również okno. W ten sposób, żeby nam to się wszystko tutaj zgadzało. To mamy dobrze zrobione. Teraz jeżeli chodzi o wejście, to tu przy wejściu robimy coś takiego. Dodajemy sobie oczywiście półpłytki i stojąc bokiem dodajemy sobie nasze ogniska, żeby te belki górne były dokładnie skierowane w tą stronę, tak jak tutaj widzicie, nie? Czyli że tu macie w poprzek, a tu macie wzdłuż. Ok, jak to mamy zrobione, to zaraz sobie przejdziemy do teksturowania, ale jeszcze chcę zrobić tutaj początek, żeby to już było zamknięte, żebyśmy mieli to już z głowy. Ciach, ciach i tutaj oczywiście ciach, to mamy zrobione. Tego bloku już na razie nie będę potrzebował. Tu oczywiście dodajemy sobie parapet. Robimy to w taki oto sposób. Ciach, 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 ciach. Jeżeli chcecie zrobić jeszcze jakieś doniczki, no to oczywiście tu możecie zrobić na przykład jedną doniczkę, tu możecie zrobić drugą doniczkę. To już tak tylko wam sugeruję, co możecie zrobić, a nie musicie. Ja domyślnie tego w oryginale nie robiłem, z uwagi na to, że ja tu wszędzie miałem drzewa, góry i tak dalej, ale teraz jak tu jest tak goło i wesoło, to jednak wolałbym tutaj mieć jeszcze 2 doniczki, natomiast tutaj po tej stronie roboczej, tak bym to nazwał, nie robiłbym żadnych doniczek, nie? Chyba że chcecie, no to możecie. Ok, i jak to mamy zrobione, to możemy przejść teraz do teksturowania i ponownie, na ślepo, drodzy widzowie, przy wykorzystaniu tylko i wyłącznie bloku Stone'a, ja sobie to teksturuję. Oczywiście, jeżeli chcecie, to możecie sobie dodać jeszcze jakieś tam inne bloki, na przykład bruk, możecie wykorzystać bez problemu bruk tutaj przy produkcji dokładnie tego domku, bo to jest mile widziane, żeby tu było urozmaicenie tych kamieni, skoro to jest kamieniarz, więc on ma dostęp siłą rzeczy do trochę rzadziej spotykanych materiałów, więc dlaczego by po prostu tego nie wykorzystać, prawda? Tu natomiast dodajemy jeszcze sobie to, czego mi zabrakło, czyli
Coś takiego, ok, i tutaj również coś takiego. Dobrze, to mamy zrobione, możemy przejść do udekorowania wnętrza, bo później będzie trochę ciemno, nie? Także przejdźmy do dekoracji wnętrza. I teraz tak o, zaczynając od wejścia. Wchodząc wstawiam sobie oczywiście drzwi świerkowe. Teraz tutaj robię sobie na 3, tutaj robię sobie standardowy zestaw, powiedzmy coś takiego, tylko może tutaj, żeby trochę się inaczej to wyróżniało, to zróbmy tak. Tu sobie postawiłem tą przecinarkę do kamieni, żeby tu mi ładnie to wyglądało. Tu postawiłem sobie łóżko. Tu również postawiłem sobie 2 łóżka, do tego skrzynki, natomiast tutaj w tym miejscu zrobiłem sobie na 3 coś takiego, a nawet to możecie zrobić tutaj, rozszerzyć, a tu postawić sobie skrzynkę i tutaj wszędzie poustawiałem sobie po prostu ramki, tutaj również. Tu również sobie ponaklejałem różne ramki i zaraz wam powiem, co w te ramki możecie powstawiać, żebyście też tak nie zostali z ręką w nocniku. Czy coś jeszcze tutaj? Tak, na pewno. Na pewno, bo tu bym chciał na przykład jakieś kwiatki. Tutaj możecie też sobie zrobić coś takiego, że zamiast tego zrobicie sobie tak i tu będziecie mieli postawione kwiatki. Tutaj również możecie sobie zrobić kwiatki. Po prostu tak wiecie, na czuja to trochę podekorować, nie? Żeby to dobrze wyglądało. I tutaj, no to dobra, już wezmę doniczkę i tutaj możecie sobie po prostu poustawiać. Ja to robiłem tak, że robiłem po 2, nie? Czyli, że tutaj 2, tutaj 2, tutaj 2 i tutaj możecie nawet sobie wywalić, nie wiem, tą ramkę i tu postawić sobie kwiatka i też będzie super to wyglądało, żeby tutaj jednak trochę ten wizerunek ocieplić, nie? I teraz co w te ramki możecie powstawiać? W te ramki możecie powstawiać tak o, tutaj jakieś różne kilofy i tak dalej, ale co najważniejsze, w te ramki tutaj, które leżą, przede wszystkim w te, które leżą, powinniście powstawiać sobie różne rodzaje kamieni. Poprzez różne rodzaje kamieni, mam na myśli sandstone, stone, cegły, wszystko co da się zrobić z różnego rodzaju, co jest kamieniem, czyli wszystko co tak naprawdę znajdziecie, no nie ma tutaj, wszystko to co tutaj jest takie kamienne, jakieś łupkowate, co wydobywacie z ziemi, to wszystko możecie sobie tutaj powstawiać w te różne ramki, naprawdę dekoracji jest masa, no bo to jednak jest kamieniarz, on wykonuje naprawdę różne rzeczy i to również możecie sobie tutaj uwzględnić, żeby to wszystko było tutaj porobione i żeby to ładnie wyglądało. I tak naprawdę to jest, jeżeli chodzi o wnętrze, tyle. Możemy przejść do budowy dachu i teraz tak o, zanim przejdziemy do budowy dachu, pokazując wam dach, ja pierw zbuduję cały dach zwyczajny, a następnie później go zniszczę u samej góry i dopiero wtedy przejdziemy do budowy żurawia. Dlaczego tak? Żeby po prostu było łatwiej wam zrozumieć, co w którym miejscu jest, dobra? Także z tym dachem się nie rozpędzajcie, sobie pierw obejrzyjcie, w których ja miejscach to robię i dopiero wtedy będziemy budowali dalej. Dobrze, no to tak o. Ja tutaj sobie na początku zaznaczam raz, 2, tu oczywiście robimy raz, 2, tutaj raz, 2, tutaj ciach, zróbmy ten przedni zarys, robimy sobie w ten sposób, tutaj oczywiście w ten sposób, tutaj oczywiście do wewnątrz, do góry, tutaj tak, czekajcie, tak, przepraszam, tak i tak, jeżeli się nie mylę. Chociaż zamiast tego schodka bym postawił ewentualnie coś takiego i to mamy po tej stronie zrobione. Oczywiście tutaj od wewnątrz ja sobie zrobiłem jeszcze tak, że pierw zrobiłem sobie, pozwólcie, że pierw sobie zrobię w ten sposób, może bez tego, tutaj zrobię tak, ok, i teraz u góry sobie zrobiłem tak, tu było okno i tutaj zrobiłem jeszcze coś takiego, nie? I tutaj sobie wstawiłem okno, także coś takiego zrobiłem jeszcze tutaj, żeby to po prostu dobrze wyglądało. No i jeżeli już tak naprawdę bardzo chcecie wnikać w detale, no to tutaj możecie jeszcze sobie zrobić jakiś parapet i tam postawić kwiatka, żeby to tak było trochę, wiecie, zróżnicowane, nie? Z drugiej strony robimy dokładny duplikat, czyli zrobimy sobie w ten sposób. Tutaj mamy raz, 2, ciach, 1 do góry, tylko nie z tego, tylko z tego. Tutaj ciach, 1 do góry, ciach i to mamy zrobione. Z tej strony również robimy w ten sam sposób, czyli mamy jeden poziom, drugi poziom, tutaj dostawiamy sobie zwykły blok, schodek, blok, schodek odwrócony i do tego płytka i z tej strony dokładnie to samo możecie zrobić, czyli po prostu pierw sobie to wypełniacie, następnie dodajecie sobie tutaj cyk, tutaj robicie sobie okno, dostawiacie do góry nogami schodki i tutaj robicie sobie parapet, żeby to ładnie wyglądało. I to mamy zrobione. Tutaj jeżeli chodzi jeszcze o zarys, to robimy teraz tak o. Tu robimy sobie 2, tu 2,
Tu 2, tylko nie wiem, czy nie na odwrót, sorry. Tak, na 200% na odwrót. Tutaj tak, 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 tak i tak. I powinniśmy mieć tutaj 4, 2, 2, 2, 4 licząc ze schodkami. I z drugiej strony tak samo. Robimy tutaj 2, później 2, 2, 2, 2 i tutaj 2 i tu też mamy 2 zrobione. I to jest szkielet, powiedzmy, naszego dachu. Oczywiście na samej górze wezmę sobie tylko to tutaj powinniśmy jeszcze przeciągnąć sobie zwyczajną belkę po prostu w taki oto sposób, nie? Skoro to już mamy wykonane, no to możemy przejść do dekoracji, czyli tutaj na początek, na samym początku ja sobie zrobiłem w taki sposób, że zanim sobie zniszczyłem ten dach, bo pierw go trzeba lekko zniszczyć, wyteksturować lekko, a dopiero potem przejść do budowy dźwigu. To jest dlatego mówiłem, że ten budynek nie jest prosty, ale no robi wrażenie, no mimo wszystko, coś za coś, nie? Więc tutaj na początek zrobiłem po prostu coś takiego, żeby mi się to wszystko zgadzało. Tu oczywiście lecę znowu do góry, cyk, z drugiej strony również lecę do góry, cyk, elegancko. No i tutaj schodzę sobie jeszcze niżej, pyk, pyk, tutaj jeszcze niżej, ok. No i teraz mam problem z tym, żeby wylecieć, dobra, jakoś sobie poradziłem. I teraz tak o, tutaj robimy w ten sam sposób i w ten sam sposób. Tutaj robimy, tego ostatniego elementu nie będziemy na razie robili, tylko po prostu tutaj sobie zrobimy w ten sposób jeszcze i trochę sobie to poniszczymy, zanim przejdziemy do robienia czego? Do robienia dźwigu. Ok, tego ostatniego elementu nie buduję, bo tam będzie już dużo zmian. No i teraz tak o, żeby to sobie jakoś tam urozmaicić, no to wiadomo, gdzieś tutaj sobie robimy jakieś takie tego typu elementy, tego typu, wiecie o co chodzi widzowie, w ten sposób, tutaj, no dobra, może na tym ostatnim bym nie kombinował za mocno, dobra, bo tutaj będziecie odsłaniali tą belkę, ale tutaj wszędzie, gdzie się niżej da, to możecie to tak trochę, wiecie, pododawać, żeby to nie było takie jednolite, tylko wiadomo, jakoś tam z pomysłem widzowie, nie? Żeby tam się nie rozpędzać za mocno, czyli na przykład co 2 możecie sobie porobić coś takiego, żeby to troszeczkę było to urozmaicenie poziomu, bo tutaj u góry zacznie się Meksyk. No i teraz tak naprawdę, skoro to mamy zrobione, tą bazę, tylko to mi trochę tak nieładnie to wygląda, bo tu tak co jeden odstępy, o, coś takiego. Ewentualnie tu można zrobić, tu żeby nie było 2, tu żeby było 2, tu żeby było 2, a tutaj żeby było w ten sposób, ewentualnie żeby to nachodziło na to, o, coś takiego. I tutaj w ten sposób. Git. Dobra. I teraz możemy przejść do budowy naszego dźwigu i to będzie jeden z trudniejszych elementów. A właściwie najtrudniejszy w tym domu. Dobrze, i teraz tak o, żeby zbudować nasz dźwig. Pierw zrobimy podstawę, później sam żuraw, później koło do żurawia. Czyli tak o, tutaj robimy 1 odstępu, robimy później raz, 2, 3 odstępu, coś takiego. Tu od razu dodajemy klapy, które to będą wspierały. I teraz tak o, podnosimy tą wysokość. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I z drugiej strony robimy to samo, czyli przychodzimy, patrzymy czy jest równo, robimy 1 odstęp od tej strony na wysokość 6, 3 odstępu i tutaj również na wysokość 6 i to powinno nam się wszystko ładnie zgrywać. Ok. I teraz tak o, tutaj robimy raz, 2, tutaj robimy 3, tutaj robimy 3, tutaj robimy 3, tu oczywiście robimy sobie coś takiego. Ok, no i tu z tej strony również coś takiego, żeby to ładnie wyglądało. Ok, to mamy zrobione. To mamy zrobione, no i tu również robimy dokładnie to samo, czyli mamy coś takiego. I teraz tak o, tutaj, posłuchajcie mnie tylko, robimy tak, że pierw zabudowuję sobie, ja zrobiłem coś takiego, że tu od środka idzie taka po prostu belka i tą belkę ja sobie wyciągałem, tutaj będzie tako raz, 2, 3, 4 i na końcu oczywiście cyk, coś takiego, bo tutaj umieścimy nasze koło, nie? Z tego względu musi to wyglądać tak, a nie inaczej. No i teraz tutaj oczywiście możemy sobie dodać jeszcze nasze klapy, które są nam potrzebne. Dobra, ok, w taki sposób. To mamy zrobione super. Teraz robimy raz, 2, 3, 4. Natomiast tu na samym środku robimy raz, 2, 3, 4. W ten sposób. Jeżeli się nie mylę.
a nie sądzę, bym się pomylił w tym wypadku. I się nie pomyliłem. Jeżeli chodzi o sam żuraw, to tutaj robimy w takim razie od tej strony, popatrzcie, tu mamy wejście i z tej strony, gdzie chcemy, żeby było dłużej, to robimy 8, a z tej, gdzie krócej, to 4. Czyli tutaj robimy na trzeciej kratce raz, 2, 3, 4. Natomiast tu na tej wyższej kratce robimy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dodajemy ciach, z tej strony dodajemy ciach, no i tu oczywiście dodajemy, możemy od razu dodać klapę i to zamknąć, z drugiej strony dodać klapę i to zamknąć. Natomiast tutaj robimy sobie tą belkę. Ok, w sumie wiecie co, to możemy od razu też tutaj umieścić, żeby była blokada tego koła, nie? Skoro już tak to mam pod ręką, to dlaczego nie? I tu podnosimy sobie w taki sposób tutaj do góry. Ok, ciach. Ciach. Czy coś jeszcze tutaj? Wydaje mi się, że na chwilę obecną to mamy tyle i teraz możemy przejść już do samego żurawia. Idąc dalej, tutaj robimy jeden do góry, tu podnosimy jeszcze jeden i tutaj, moi drodzy widzowie, z kamiennych schodków robimy coś takiego. Cyk. To mamy zrobione. Tutaj oczywiście możemy ustawić też ten element, no bo to musi jakoś tam być połączone, nie? I teraz tak, o, tutaj dodajemy dwie klapy tak, tu dwie klapy tak, tu dodajemy dwie klapy tak, tutaj dodajemy raz, dwa, trzy klapy w ten sposób, no i tutaj pozostałe dwie klapy możemy dodać w taki sposób, no bo tu jak będzie szło łączenie, no to będzie nam się trochę niewygodnie to robiło. Tutaj oczywiście po bokach dodajemy jeszcze małe detale, żeby to wszystko było git. Teraz tutaj dodajemy coś takiego, no i teraz po kolei dodajemy tutaj raz, dwa, ciach, tutaj musi być tak, tak, tutaj dodajemy to i na końcu dodajemy to, mając po prostu tutaj tą jedną część. Teraz idziemy tutaj do przodu i z tej części również będziemy budowali w tamtę stronę. I teraz tutaj tak o, dajemy ciach, tutaj dajemy ciach, możemy zrobić na przykład dwa albo po prostu tutaj zrobić raz, dwa. To już od was chcecie, jak chcecie, żeby to szło, czy to ma być płynniej, czy wolniej, to już jak tam chcecie. Teraz dodajemy sobie oczywiście coś takiego, następnie półpłytka, teraz dodajemy bokiem furtkę w taki sposób, no a sama końcówka, no to już jest tak naprawdę ten bloczek, czyli półpłytka znowu, no i tutaj podwójny blok w taki oto sposób, żeby nam się to wszystko ładnie łączyło w taki sposób. Ja osobiście do tego dźwigu jeszcze tutaj robię po prostu taką platformę, którą chciałbym opuścić i tutaj robię tak o, raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7 powiedzmy. Tutaj na 8 miejscu robię po prostu taką platformę 3×3 i tutaj dodaję po prostu jakieś tam, wiecie, materiały, które akurat w tym momencie nasz dźwig przenosi. Możecie zrobić to w taki sposób i tutaj dodać jeszcze lampkę i moim zdaniem tutaj nic więcej nie trzeba robić, możemy przejść, no oczywiście tu wiadomo, możecie sobie jeszcze doświetlić, żeby to ładnie wyglądało z jednej i z drugiej strony i możemy przejść do tego, jak zrobić w tym momencie nasze koło, które będzie pomagało nam napędzać cały ten mechanizm. W takim razie, jak zrobić to koło? Nie bez powodu zrobiliśmy tutaj tyle odstępu, ponieważ tak o, teraz tutaj musimy dodać po każdej stronie coś takiego, tu od dołu też, żeby nie było. Teraz tutaj musimy pododać jeszcze po jednym takim bloku, to możemy sobie rozwalić, to możemy sobie rozwalić, tu możemy pododawać coś takiego, ok. I teraz robimy dokładnie coś takiego, ok. Tutaj oczywiście dodajemy wszędzie od wewnątrz odwrócone schodki, tylko odwrócone tak jak trzeba, Patryk. Ok, tutaj ciach, tutaj z tej strony również ciach. Tutaj z kolei robimy do góry nogami, ale już odwrócone normalnie dostawiamy tutaj, pyk, pyk, ok, z drugiej strony to samo, czyli tutaj dodajemy raz, dwa i odwrócone z tej strony, pyk, pyk. No i tutaj, jeżeli chcemy dodać temu immersji, no to oczywiście musimy to sobie tutaj rozwalić, tutaj również musimy sobie to rozwalić i zrobić tak, żeby to wchodziło tutaj pod spód, to też możemy od razu porozwalać, tu rozwaliłem, git. Ok, i teraz tak o, żeby to szło dalej, to ja tu zrobiłem po prostu coś takiego, że zainspirowałem się kołem wodnym i zrobiłem coś takiego, że teraz żebym tego nie przegiął pały z tym, o,
coś takiego. Tak, dokładnie coś takiego, tylko tutaj to w sumie mogę dać wyżej, nie? No i z drugiej strony wtedy robimy identycznie tak samo, czyli tutaj po prostu dodajemy pyk, tutaj pyk, pyk i pyk. I mamy to zrobione, nasze całe to koło. I myślę, że tutaj jeżeli o to chodzi, to mamy już zrobione. Jedyne co nam pozostało to właśnie dokończyć dekorację z tej strony i oczywiście zrobić jeszcze komin, żeby mieć całość już kompletną. Ale kozacko wygląda ta chata. Jezu kochany, jak mi się podoba ten projekt, nie? Naprawdę jestem z niego mega zadowolony. I myślę, że wam też się chyba podoba. Jeżeli o dekorację chodzi, no to ja tutaj zrobiłem coś takiego, że zrobiłem sobie tak, żeby to było takie fajnie wystopniowane i teraz tak tutaj drodzy widzowie, ja zrobiłem tak, że tu mi ładnie to wszystko wchodzi pod spód. Tutaj też znalazłem miejsce na to, żeby to weszło pod spód, a tutaj dodałem sobie po prostu klapy. Tak żeby to trochę inaczej też wyglądało, żeby ten dach był taki zróżnicowany jak chciałem, nie? No i oczywiście pozostaje nam zrobić komin. Ja komin zrobiłem tak, że tak naprawdę możecie nawet to rozwalić. Tutaj zrobić coś takiego. Pyk, pyk. Albo może tutaj damy to. Nie no dobra, zostawmy już to. Tu ewentualnie możemy trochę dogradientować w taki oto sposób. Tutaj oczywiście podnosimy jeden do góry. Tutaj robimy raz, dwa. Tylko od wewnątrz. Tu chciałem, tak. Tutaj z kolei robimy raz, dwa. OK. Tu możemy dodać coś takiego lub coś takiego. Ja jestem za tym, żeby te bloki się po prostu odróżniały. Teraz tutaj dodajemy jeszcze jeden, no i dodajemy już ognisko na tym poziomie, na poziomie tej środkowej kratki. Tu powinien być ten komin zrobiony, także też wam daję taki odnośnik, w którym miejscu to dokładnie powinno się znajdować. OK. Ciach. I tak powinien wyglądać nasz komin, który gdzieś tutaj będzie. Ej, naprawdę, ten domek jest tak dopieszczony, że to się po prostu w pale nie mieści. Jestem mega zadowolony z tego projektu, że to tak wyszło. No i tu oczywiście dodaję sobie jeszcze to. I dodaję sobie jeszcze to. I mam tutaj wszystko zrobione. Pozostało nam to jeszcze tylko trochę pooświetlać, bo tak to trochę ciemno tutaj. W przypadku oświetlenia ja sobie zrobiłem coś takiego, że tutaj sobie po prostu na rogach pododawałem coś takiego. Tutaj za specjalnie nie kombinowałem. Jeżeli chcecie na przykład tutaj doświetlić, to śmiało możecie sobie doświetlić, nie? Oczywiście kwiatki, jeżeli nie wiecie jakie posadzić, no to możecie posadzić moją ulubioną kombinację. Wygląda ona w taki oto sposób. Tutaj już nic nie będziemy mieli do zrobienia, ale na pewno w środku będziemy mieli jeszcze trochę do zrobienia, ponieważ tutaj może, dobra, pierw oświetlenie może, co? Bo tu tak trochę ciemno jak w norce. Na razie postawię tak prowizorycznie tutaj, ale tak jeżeli chodzi o oświetlenie, to ja zrobiłem sobie tak, że tu po prostu wypuściłem sobie 3 łańcuchy, pach, no i tutaj też mogę zrobić sobie 3 łańcuchy, raz, dwa, 3, pach i tutaj jeszcze w sumie na środku, jakbyśmy chcieli gdzieś, to możemy spróbować wypuścić jeden łańcuch, ale moim zdaniem te dwa w zupełności wystarczają. No i tutaj oczywiście musimy zamaskować nasz dźwig, więc robimy coś takiego i mamy to w pełni już chyba udekorowane, jeszcze zobaczę od zewnątrz. Zaraz wam oczywiście pokażę ładny efekt finalny, jak to będzie ograne i tak dalej, więc sobie zobaczycie wszystko dookoła i powiem wam też, gdzie możecie znaleźć te posągi. Dobra. Wydaje mi się, że wszystko jest zrobione. No, mega mi się podoba ten projekt, jest naprawdę dopicowany. Jest jeden z moich lepszych projektów, takich małych bym powiedział, no bo to jest mały projekt de facto. Ale naprawdę jest mega, no tak się jara, w nim jest kozacki fest. Ale zanim przejdziemy jeszcze do efektu finalnego, to jak pewnie widzieliście tutaj na tym schematiku, tutaj jest zrobiony jeszcze taki posąg i tak jak mówiłem, jest do niego odcinek na moim kanale. Ja nie będę tutaj tego pokazywał, jeżeli chcecie, to będziecie mogli sobie teraz zatrzymać po prostu i zobaczyć, jak to jest jeszcze podekorowane. To wszystko było akurat na płaskim terenie budowane, ale jak sobie to poukładacie i tak dalej, to będziecie sobie widzieli co i jak. Moim zdaniem wygląda to mega spoczko z tymi rusztowaniami, szczególnie te rusztowania przy posągu, jak będziecie je robili, naprawdę poróbcie te rusztowania, no bo to będzie wyglądało tak, jakby ten posąg był w trakcie budowy i moim zdaniem to naprawdę dobrze wygląda. Odcinek z posągami na końcu tego odcinka powinien wam się wyświetlić po lewej stronie, a po prawej inne pomysły po prostu na budowanie, na przerobienie w zasadzie pozostałych domków, pozostałych profesji w Minecrafcie. Także co, z mojej strony to wszystko, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Odcinek z posągami po lewej, po prawej propozycje przerobienia całej wioski i przed wami jeszcze efekt finalny.